Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan doktor habilitowany Dominik Tomaszewski z Zakładu Biogeografii i Systematyki. Z wykładu dowiemy się m.in. czym jest zielnik, dlaczego naukowcy gromadzą okazy zielnikowe roślin oraz w jaki sposób takie kolekcje mogą być współcześnie udostępniane społeczeństwu. Słowo zielnik albo herbarium ma obecnie kilka znaczeń. Przede wszystkim określa się tak kolekcję zasuszonych roślin. Egzemplarze roślin w takiej kolekcji muszą być nie tylko właściwie zakonserwowane, ale także odpowiednio opisane, sklasyfikowane i ułożone według określonego porządku. Taki zbiór może być potem wykorzystywany w badaniach naukowych. Zielnikiem zwykło nazywać się także pojedynczą roślinę, która została zasuszona w określony sposób, właściwie opisana i która stanowi część większego zbioru. W takim przypadku stosuje się równolegle takie określenia jak okaz zielnikowy albo arkusz zielnikowy. Okazem zielnikowym jest na ogół sprasowana i zasuszona roślina lub jej fragment, choć czasem jest to kilka mniejszych roślin traktowanych łącznie. Okaz przymocowuje się do karty z grubszego i sztywnego papieru za pomocą nici, kleju lub przy pomocy niewielkich pasków papieru. W takiej postaci może być przechowywany na półce wraz z innymi okazami, a jednocześnie zajmuje niewiele miejsca. Wśród okazów zielnikowych absolutnie szczególną pozycję zajmują te, które dokumentują opisanie nowych gatunków. Należy bowiem wiedzieć, że kiedy opisuje się nowy gatunek, egzemplarz rośliny wskazany przez naukowca, który wyróżnił dany gatunek, musi zostać zachowany w postaci okazu zielnikowego. Okaz ten stanowi swego rodzaju wzorzec gatunku. Nosi on w terminologii naukowej własną nazwę. Nazywamy go holotypem. Holotyp powinien być przechowywany w specjalnych placówkach naukowych, także zwanych zielnikami czy herbariami. I to właśnie kolejne znaczenie słowa zielnik. Instytucje takie powstają po to, by zajmować się tworzeniem kolekcji roślin i właściwym ich przechowywaniem, a także ich badaniem i udostępnianiem. Zielniki naukowe istnieją najczęściej w ramach większych jednostek naukowych, to znaczy uniwersytetów, instytutów badawczych, ogrodów botanicznych, a także przy muzeach przyrodniczych czy parkach narodowych. Pomysł, by rośliny suszyć w postaci sprasowanej, powstał mniej więcej 500 lat temu. Uważa się, że twórcą tej metody był Włoch Luca Ghini. Początkowo zielniki miały formę książki, w której umieszczano suche rośliny, ale z czasem przyjęły one formę odrębnych, niezależnych kart. Karty takie można było traktować oddzielnie i układać jedna na drugiej w dowolnej kolejności, co ułatwiało ich organizację. Większość roślin bardzo dobrze nadaje się do tego typu suszenia i przechowywania. Dzięki takiemu podejściu dość dobrze zachowany zostaje nie tylko ogólny wygląd rośliny, ale także kształt jej liści, a często także budowa kwiatostanów, kwiatów, korzeni oraz szczegóły powierzchni organów, a nawet barwa kwiatów, łodyg czy liści. Jednak nie wszystkie rośliny lub ich części nadają się do suszenia w postaci sprasowanej. Wygląd niektórych zostaje silnie zmieniony. Są to na przykład gatunki o kwiatach o skomplikowanej przestrzennej budowie, która ulega silnemu zniekształceniu podczas suszenia na płasko. Trudno także wysuszyć w ten sposób rośliny o bardzo grubych i mięsistych pędach opatrzonych cierniami. Dobrym przykładem mogą tu być kaktusy. W przypadku takich roślin stosuje się szczególne i nieraz bardzo wymyślne techniki konserwacji. Co ważne, zielniki są bardzo trwałą formą przechowywania roślin, ponieważ w optymalnych warunkach, bez przeszkód, można je zachować w dobrym stanie nawet przez setki lat. Bez względu na sposób przygotowania okazu zielnikowego, może on wejść w skład kolekcji zielnikowej. Musi jednak spełniać dodatkowe warunki, by miał wartość naukową. Absolutnie podstawowym warunkiem jest to, że okazowi takiemu muszą towarzyszyć dodatkowe informacje. Są to dane o miejscu i czasie jego zbioru, a więc gdzie rosła dana roślina i kiedy została ona zebrana. Okazy zielnikowe powinny być opatrzone także informacjami o tym, kto ją zebrał. Zwykło podawać się, jaki to gatunek oraz kto oznaczył ten konkretny okaz. Oznaczył, a zatem zidentyfikował, czyli określił, do jakiego gatunku należy. Dane te towarzyszą nierozerwalnie okazowi zielnikowemu w postaci etykiety zielnikowej.
Taka etykieta to zazwyczaj naklejona na kartę zielnikową niewielka kartka, na której spisano wszystkie te informacje. Rzecz jasna, im te informacje są dokładniejsze, tym okaz ma większą wartość naukową. Nie jest zatem obojętne, czy na etykiecie napisano, że daną roślinę zebrano w Sudetach, dajmy na to w roku 1997, czy że było to w Sudetach, ale dokładniej w Sudetach wschodnich, w Górach Złotych, na Górze Bzowiec na zboczu ekspozycji południowo-zachodniej na wysokości 640 metrów nad poziomem morza i że zebrano ją 21 września wspomnianego roku. W dodatku zanotowano, że zbocze było spadziste, a rosła tam buczyna i świerczyna, a gatunek występował dość licznie. Dla naukowca pierwsza etykieta zawiera bardzo niewiele danych. W dodatku trudno by było na ich podstawie stwierdzić po latach, czy populacja tego gatunku nadal trwa w tym samym miejscu, bo ciężko byłoby takie miejsce zlokalizować. Natomiast ze szczegółowej etykiety można uzyskać znacznie więcej cennych informacji. Dzięki bardzo dokładnemu opisowi można precyzyjnie określić miejsce występowania gatunku w tamtym czasie. Można by te dane wykorzystać potem w innych badaniach. Dla przykładu, moglibyśmy sprawdzić, czy po kilkudziesięciu latach rośliny nadal rosną w tym samym miejscu. A może w wyniku ocieplania się klimatu ich stanowisko obecnie znajduje się nieco wyżej. Może populacja w tym miejscu już nie występuje, ponieważ w wyniku działalności człowieka została zniszczona. To z kolei byłoby wskazówką co do skuteczniejszej ochrony na danym terenie. Także informacja o dacie zbioru może być przydatna. Jeśli ta roślina w dniu zbioru miała kwiaty, to można by porównać tamtą datę kwitnienia z okresem kwitnienia tego gatunku obecnie, po kilkudziesięciu latach i po zebraniu większej ilości takich danych zastanowić się, czy aby nie mamy do czynienia z przesunięciem się okresu kwitnienia, co obserwujemy u niektórych roślin jako efekt wzrostu temperatury w naszej strefie klimatycznej. Niektóre etykiety zielnikowe dostarczają naprawdę bogatego zestawu danych. Można z nich się dowiedzieć nie tylko o cechach rośliny, które nie mogą być zachowane, jak na przykład wysokość, jeśli był to krzew czy drzewo, czy choćby rzeczywista barwa kwiatów, ponieważ w czasie suszenia kolory często zanikają. Dodatkowo etykieta często jest źródłem danych nie tylko o konkretnej roślinie, ale mówi nam także, jak wyglądało jej najbliższe otoczenie, czyli jakie inne gatunki jej towarzyszyły, a może także jakie było zagęszczenie jej populacji, a może jakiego typu była gleba, w jakiej rosła. Po latach takie informacje nabierają szczególnej wartości dla nauki. Podobnie zresztą rzecz ma się z samym okazem. Pamiętajmy, że okaz zielnikowy to nie to samo co żywa roślina, ponieważ niektóre jej cechy zostały utracone. Jednak okaz taki nadal może być bogatym źródłem danych badawczych. W laboratorium możemy analizować DNA takiej rośliny, ponieważ w wyniku suszenia nadal nadaje się ono do badań genetycznych. Roślina zawierała wiele związków chemicznych, a więc po latach część z nich nadal będzie można analizować. Mogą to być na przykład metale ciężkie, jakie pobierała z gleby, albo pyły, które pozostały na ich liściach, ponieważ rosła ona w miejscu, gdzie występowało silne zanieczyszczenie powietrza. Okaz zielnikowy jest zatem pewnego rodzaju dokumentem albo dowodem przeszłości o miejscu, gdzie rosła dana roślina w konkretnym czasie. Okaz zielnikowy może być czymś jeszcze. Jak wiemy, rośliny są atakowane przez różne organizmy, najczęściej grzyby, owady czy pajęczaki. Na okazach można znaleźć ich ślady, czy to bezpośrednie w postaci fragmentów grzybów albo zasuszonych larw owadów, czy też pośrednie, jak na przykład ślady żerowania. Są to dowody na występowanie takich organizmów w danym miejscu i czasie. To dzięki starym zielnikom z liśćmi kasztanowca z różnych miejsc w Europie, które zebrano przed dziesiątkami lat, wiemy o rozprzestrzenianiu się szkodnika szrutówka kasztanowcowiaczka, ponieważ larwy tego owada rozwijają się wewnątrz liści kasztanowca i mogą zostać w nich zasuszone niczym organizmy z innych epok, jakie odnaleźć można po tysiącach lat w wiecznej zmarzlinie. Jeśli zrobimy krok dalej i dane o okazach zielnikowych, a więc przede wszystkim o miejscu oraz czasie zbioru, połączymy w większe zespoły danych, możemy otrzymać obraz występowania różnych gatunków. Wynik takiej analizy nie tylko wskaże nam, gdzie dany gatunek występował, ale także jakie inne gatunki występowały wraz z nim. W ten sposób można otrzymać niezbite dowody na stan bioróżnorodności roślin w danym miejscu i czasie. A gdy dołączymy do danych z zielników informacje o zwierzętach i innych organizmach, które przecież także są zbierane, katalogowane i przechowywane w wyspecjalizowanych kolekcjach naukowych, to obraz bioróżnorodności stanie się jeszcze pełniejszy. W ten sposób nasza wiedza także staje się pełniejsza, a dzięki temu nie tylko może zostać zaspokojona czysta ciekawość naukowców,
ale także daje nam to podstawy do wyciągania wniosków o funkcjonowaniu przyrody, o naszym wpływie na naturę oraz zagrożeniach, jakie się z tym wiążą. Czy naukowcy dysponują odpowiednio dużymi zbiorami danych, by móc prowadzić rzetelnie udokumentowane badania? I tak, i nie. Z grubsza wiemy, jak bogate są zbiory zielników naukowych na świecie. Najnowsze dane mówią, że obecnie w zielnikach naukowych, a jest ich blisko 3,5 tysiąca, znajduje się około 400 milionów okazów. Wiadomo, że liczba zarówno samych okazów, jak i instytucji naukowych, które dysponują takimi kolekcjami, szybko rośnie. Liczba ta zwiększyła się dwukrotnie w czasie ostatnich 50 lat. Tak wielkie zasoby stwarzają przeogromne możliwości analizy danych o bioróżnorodności nie tylko roślin, ale także innych organizmów. Jest jednak pewne ale. Rzecz w tym, że 400 milionów okazów owszem znajduje się w herbariach na całym świecie, jednak dostęp do tych zbiorów jest utrudniony, ponieważ by z nich pozyskiwać dane, należałoby mieć do nich bezpośredni dostęp. A okazy zielnikowe są jak manuskrypty, są niepowtarzalne i dopóki znajdują się w konkretnym herbarium, można je oglądać wyłącznie tam, na miejscu. Jednak gdy stają się dostępne w postaci cyfrowej, zyskują niejako drugie życie, ponieważ przez internet naukowcy mogą nie tylko analizować ich zdjęcia, ale także mogą pozyskiwać dane zapisane na etykietach zielnikowych. A te, jak już wiemy, nadają się do analiz nie tylko o ich występowaniu, ale także współwystępowaniu towarzyszących im gatunków, czy to roślin, czy zwierząt, grzybów, a nawet bakterii. Dlatego obecnie jednym z podstawowych zadań, jakie stoją przed herbariami na całym świecie, jest digitalizacja zbiorów, tak by mogły być pełniej wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych, bez względu na to, jak daleko mieszkają czy pracują od miejsca przechowywania okazów zielnikowych. Podobnie jest z eksponatami muzealnymi. Dopóki zamknięte są w skrzyniach w magazynach muzeów, dopóty ich znaczenie dla hobbystów i naukowców jest bliskie zeru. Tylko dane w otwartym dostępie mają konkretną i wysoką wartość, a takich danych mamy wciąż stanowczo za mało. Zdecydowana większość okazów i danych z nimi powiązanych wciąż jest niedostępna dla ludzi spoza bardzo wąskiego grona specjalistów. Na szczęście digitalizacja zbiorów biologicznych na całym świecie postępuje w szybkim tempie i należy się spodziewać, że każdy kolejny krok zbliżać nas będzie do pełnego ucyfrowienia kolekcji biologicznych, w tym kolekcji zielnikowych.